Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Grzegorz Szparodzia-Małek. Pewnie większość z Was kojarzy mnie jako zawodnika drużyny CSGO Wisły Olinkiem z Kraków, niektórzy jako youtubera na Szpero TV, a oprócz tego jestem również pasjonatem skinów, stąd też moja obecność tutaj na kanale Kinguin, czyli firmy, która w swojej ofercie zawiera wiele ciekawych produktów dla fanów CSGO, takie jak skrzynki, vouchery czy karty. Tutaj pojawi się link, więc zapraszam serdecznie. Pewnie zastanawiacie się, co ja tutaj robię. Otóż tak jak prowadzę swój zespół, tak tutaj będę prowadzącym Show Me Your Skins, czyli programu, w którym będę gościł znane osoby ze świata e-sportu, z którymi będę rozmawiał na temat ich skinów, ich ekwipunku. Pewnie pojawią się jakieś ciekawe anegdotki czy historie i tak naprawdę każdy z Was ma szansę tutaj się pojawić, jeśli tylko posiadacie jakąś ciekawą kolekcję skinów, pochwalcie się nią, a być może to Ty właśnie będziesz w kolejnym odcinku. A teraz nie przedłużając, zapraszam do pierwszego gościa. Ze mną już pierwszy gość, Daniel Stąp-Pomiński, prosto z bootcampu. Dzisiaj zawodnik Izako Bors. Cześć Daniel. Siemanko, witam. Wcześniej też m.in. zawodnik takich drużyn jak Illuminar, także no już spory bagaż doświadczeń. Więc może zapytam Cię na początku, z racji właśnie tego, że jesteś pierwszym gościem tutaj u nas, czy właśnie skiny, bo tutaj oczywiście będziemy rozmawiać o naszym ekwipunku, o naszych skinach, mają realny wpływ na zawodników. Czyli jeśli ktoś ma lepsze skiny, to automatycznie staje się lepszym graczem, bo dużo młodych zawodników tak myśli i nie wiem, jak Ty się do tego odniesiesz. Nie wydaje mi się, żeby skiny miały jakiś większy wpływ na skilla czy coś. Bardziej to jest kwestia wizualna i sprawia po prostu przyjemność, że posiada się te skiny. Także takie jest moje zdanie. No ale czy to by jakbyś miał na przykład taki, no zwykły nóż, bo domyślam się, że masz zresztą tutaj widać już, ale to zaraz przejdziemy do tych twoich skinów. Czy jak właśnie miałbyś zwykły nóż, to nie wiem, wydaje ci się, że gorzej by ci się grało gorszy movement, bo znam wiele takich zawodników, co właśnie no mają jakąś tam słabą kosę i mówią, że nie da się grać, a dostają nagle na przykład motylkowy, którym sobie gdzieś tam machają i nagle, nie wiem, movement się im poprawia i nagle strzelają heady właśnie, więc czy to jest taki efekt, nie wiem, placebo, czy nie wiem. Z kosami to jest trochę inaczej moim zdaniem, bo faktycznie no, z kosą coś jest w tym, że ten movement jest lepszy, ale wydaje mi się, że to kwestia właśnie tych animacji tych noży, może dlatego. Każdy nóż ma inną animację, dlatego też może komuś się lepiej grać z jednym nożem, innemu z drugim nożem, także wydaje mi się, że może mieć troszkę. Movementowo może być. Czyli w twoim przypadku, jakbyś miał zwykłą kosę, to mogłoby ci się gorzej troszeczkę tam grać, tak? To nie wiem czy gorzej, ale może mniej komfortowo powiedzmy. No dobra, rozumiem. No czyli to, tak jak właśnie myślę, no wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia takiego przyzwyczajenia, pomachania, no i przyzwyczajenia. No. Dobra, w każdym razie teraz przejdźmy do tych twoich skinów. Tutaj widzę, że ładnie już jest przygotowane twoje inwentory, twój ekwipunek, więc pochwal się, co tam masz fajnego. Zacznijmy może od takich, no właśnie, rzeczy jak kosa, rękawiczki, bo widzę, że też są. No i opowiedz troszeczkę, co tutaj się dzieje ciekawego. No to zaczniemy wtedy od rękawiczek, bo są chyba najdroższe z mojego ekwipunku. Są to Specialist Glovesy Marble Fade. No i do tego kompletu mamy Stiletto Marble Fade. Ładnie się to wszystko komponuje. Kosę wziąłem dlatego, że nie wiem dlaczego, ale jakoś najlepiej mi siadał po prostu. Miałem, żeby nie skłamać, chyba wszystkie kosy już możliwe. Ze Stiletto mi się najlepiej gra i tak po prostu zostało. No i mówię, fajnie się komponują rękawiczki razem z kosą. Są No praktycznie takie ładne, same. są fajnie dopasowane, widać. A oprócz właśnie tych rękawiczek i kosy, jeszcze jakieś inne masz skiny, tak, które komponują się do tego, jakby zostało. Bo widzę, że lubisz Marble Fade, czyli jest takie kolorowe, można powiedzieć, nie? Ten Ogólnie niebiesko-czerwono, to... bardzo lubię właśnie skiny, które posiadają jakieś wzorki, rysunki, dużo się dzieje, dużo kolorów i przykładowo ta AWP nie jest jakoś mega dobrze spasowana, ale gdzieś tam kolorystycznie pasuje prawie i co jeszcze? Mm. Deagle nie jest kolorystycznie, ale bardzo mi się podoba ostatnio z nowej kolekcji. Jeszcze jak On dość, no, w trakcie nowy. gry jeszcze się świeci, także bardzo fajny. No on chyba drogi, jak cenowo wyglądają te skiny właśnie? Bo to chyba pokazałeś też 4 najdroższe, co? 4 najdroższe i 4 przy okazji też najfajniejsze, bo powiedzmy to jest taki mój zestaw snajpera zawsze ta AWP No plus tak, Deagle. Deagle, AWP, Dokładnie. wiadomo. I one ile kosztują właśnie tak orientacyjnie, jeśli Zaczniemy od rękawiczek. Rękawiczki pamiętasz? około 2,5 tysiąca złotych. Kosa jakieś 1100 złotych. Deagle chyba 500 do 700, nie wiem, bo nie pamiętam teraz ostatnio. No i AWP 800 zł też. To czyli całkiem sporo, czyli tak szacunkowo, ile twój cały ekwipunek aktualnie jest Z tego co warty? patrzyłem tam poprzez jakieś strony, to pokazywało $1800, no to powiedzmy, że to jest tam 7000 plus minus. Czyli całkiem sporo. Myślę, że nie jedna osoba chciałaby gdzieś tam pewnie z widzów, którzy to oglądają, posiadać takie zestawiki. No dobra, jeszcze teraz przejdźmy może troszeczkę do jakiejś tam przeszłości. Czy miałeś jakieś skiny,
które gdzieś tam wspominasz najlepiej na turniejach? Nie wiem, wygrywałeś coś, czy może miałeś jakieś fajne akcje z AWP, czy coś takiego masz w pamięci, czy raczej tak nie przykładasz uwagi do takich rzeczy? Raczej tych 2 skiny mam takie, które siedzą mi gdzieś w głowie. Na pewno jest to Flip Knife. Flip Knife dlatego, że wygrałem na nim 2 turnieje, chyba jedyne 2 turnieje, które wygrałem właśnie na tym nożu. Był to chyba Flip Knife Lore, z tego co pamiętam. Także to na pewno mi zapadło w pamięci. No i do tego AWP Graphit. Graphit ze względu na to, że mam w domu identyczną po prostu na biurku. Bawiłem się trochę w ASG kiedyś, biegałem po lasach. Także no jest identyczna 1 w 1, także te 2 skiny na pewno. No właśnie, to taka ciekawostka z tym właśnie AWP Graphit. Także tutaj właśnie musisz stąd podesłać nam na pewno jakieś zdjęcie, żeby tu zobaczyć, jak to wygląda, jak się komponuje z tym grafitem. Nie ma No, problemu, z podeślę. marketing Steama będzie na pewno to ciekawe. Czy ty wydawałeś jakieś pieniądze, jeśli chodzi o skiny? Czy chciałeś, nie wiem, no po prostu otwierać dużo skrzynek, czy może bawić się, czy handlować z innymi użytkownikami? Wiadomo, kiedyś też działał prężny CSGO Large, gdzie też można było obstawiać skiny. Czy jak to wyglądało u ciebie tam gdzieś wcześniej z tymi skinami? Jeżeli chodzi o kupowanie skinów, raz w życiu bodajże wydałem troszkę więcej pieniędzy na skiny, bo na początku wiadomo, no jak ja zacząłem grać w CS-a, to te skiny nie były jakoś mega fajne, potem zaczęli dodawać troszkę lepsze, te paterny, skórki i tak dalej. Wtedy wydałem bodajże 1200 zł, kupiłem sobie nóż, AWP, jakieś tam pistolety i to było jedyne pieniądze, jakie wydałem. Wiadomo, jeszcze wydawało się pieniądze przy okazji gdzieś na skrzynki, no bo każdy kiedyś próbuje wydropić własną kosę. Więcej ogólnie tradowałem. Wiadomo, jak była kiedyś możliwość, nie było tych traybanów na 7 dni, no to się więcej tradowało i niekoniecznie na moją korzyść, bo wiadomo, na tradach zawsze się traci gdzieś tam jakiś procent powiedzmy, więc tak to wygląda. Ale tradowałeś z innymi ludźmi, czy po prostu gdzieś tam na stronach wymieniałeś? Na początku, kiedy było Bo to to też jest możliwe, istotne. tak, na początku, kiedy było to możliwe, no to wiadomo, między ludźmi, bo wtedy powiedzmy nie traciło się nic, bo były wymiany praktycznie 1 za 1. Potem jak był właśnie ten trade 7 dni, no to powstały te stronki i wiadomo, że tam są prowizje i tak dalej, no to potem dużo wymieniałem się na takich stronach, no i wiadomo, ten budżet trochę się zmniejszał, ta wartość moich skinów szła w dół po prostu. Ale czyli plus minus więcej raczej jakby włożyłeś w te skiny w swoim życiu, czy więcej zyskałeś na tym wszystkim, co tam gdzieś robiłeś? Jak ci się wydaje? Czy w ogóle też wypadło ci coś z otwierania skrzynek na przykład na Steamie, bo to też jest w sumie ciekawe. Mi tam się kilka razy udało na przykład gdzieś tam coś wydropić, nawet w tej nowej operacji wydropiłem teraz rękawiczki, to myślę, że fajnie się gdzieś tam udało w pierwszej skrzynce, no ale wiadomo, nie wszyscy mają tyle szczęścia, więc czy ty może miałeś takie? Wydaje mi się, że ogólnie całokształtem jestem więcej w plecy, a jeżeli chodzi o otwieranie skrzynek, no to chyba najdroższy skin, jaki mi wypadł, to był właśnie na Gameclashu na turnieju AK Asimov za 200 czy tam 400 zł. Nie pamiętam jaka to była jakość, ale to był chyba największy mój drop. No, czyli nie tak źle, Nie ma no. Ale to tragedii, czyli no. generalnie uważasz, że więcej gdzieś tam zyskałeś, czy więcej gdzieś straciłeś? Bo tak jest ogólnie. Raczej straciłem. Mówię, na Raczej tych straciłem. wymianach gdzieś tam właśnie dużo się traciło i podejrzewam, że gdyby nie No, te ale wszystkie wymiany i tak dalej, to mój ekwipunek by był jakieś 2 razy droższy. no, możliwe, ale w sumie i tak chyba nie ma na co narzekać. No dobra, przejdę Pewnie. jeszcze tak pod koniec do takiego pytania, które będę raczej też każdemu zadawał. Czy masz jakieś wymarzone skiny, które chciałbyś gdzieś tam w przyszłości mieć, czy no mieć, no wiadomo, może nawet nie będziesz miał, ale czy po prostu no, marzyć się jakieś coś, co oglądasz czasami kogoś jakimś zestawem, czy AWP, jesteś też snajperem, czy nie wiem, może jakiś Dragon Lore, czy ta nowa Fate z nowej operacji, właśnie, czy masz coś, co gdzieś tam byś chciał tutaj mieć w swoim ekwipunku? To marzyć to może nie, bardziej chciałbym może mieć takie coś, ale z drugiej strony te ceny są jednak za duże i nie chciałbym wydawać takiej ilości pieniędzy na takie skiny. Przykładowo właśnie tak jak mówiłeś AWP Dragon Lore, czy nie wiem, nawet AWP Meduza, czy AWP Fate, bardzo ładne skiny, no ale niestety są bardzo drogie i mówię, no ja jednak nie chciałbym tak dużo wydawać pieniędzy na takie skiny, ale kurczę, no nie wiem. A próbujesz tam otwierać właśnie tego fejda nowego teraz? W sensie z tej nowej kolekcji? Zrobiłem kilka prób, no mówię, no Operacji. jestem teraz chyba 4 tygodnie w plecy, ale wszystko tak zawsze dobrze na czas robiłem. Otworzyłem chyba tam, nie wiem, 8 paczek czy coś, ale nie idzie, no nie idzie. O, nie zawsze idzie. Właśnie słyszałem, że miałeś właśnie
fajną sytuację, w sensie fajną, ciekawą, może nie jest fajna dla ciebie, z Glockiem Fate. Może przybliż troszeczkę nam, jak to wyglądało. Kiedyś, jak zaczynałem właśnie początki mojego CS-a, jak zaczęły wchodzić te skiny i tak dalej, to wypadł mi z serwera chyba Glock Fate. No wtedy był tam warty plus minus jakieś $10. No i poszedł gdzieś właśnie w tych wymianach, wiadomo, się człowiek wymienił za coś innego. No i na dzień dzisiejszy ten Glock Fate jest warty jakieś $800, także troszkę się wtopiło. Ale mówię, No, gdyby na człowiek pewno, ale wiedział. tego nikt nie wie, wiesz. Dokładnie. Ja kiedyś dostałem gdzieś od Mocka Hola, gdzieś tam głośno sobie na streamach zawsze się śmiejemy, Hmm. a teraz wiesz, on wtedy był warty też, no niedużo, nawet już nie pamiętam, no pewnie ze $100 może był w tamtych czasach, a teraz już wiesz, chodzi po kilka dobrych tysięcy czy kilkanaście tysięcy. Zgadza się. Także to tego się nie przewidzi, ale no jak ktoś ma też głowę, to zawsze można gdzieś tam zarobić. No ale dobra, tutaj Daniel, nie będę już cię dłużej trzymał, trenuj, bo jesteś na bootcampie, musisz wiesz, formę robić. Dokładnie. Także dziękuję ci bardzo, że zagościłeś tutaj Dziękuję w również. naszym programie. A ja oczywiście zachęcam was, tak jak już wcześniej mówiłem, do dzielenia się waszym ekwipunkiem, waszymi skinami, bo jeśli będziecie mieli fajne kolekcje, to możecie no, również wystąpić w naszym programie. Wpadajcie również na stronę Kingwing, gdzie są fajne produkty dla fanów CSGO. No i ja oczywiście zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, do lajkowania, no i bardzo dziękuję za oglądanie.